Jest poważnym schorzeniem, z którym należy walczyć, ale wielu facetów woli ją zignorować. Rozpoznanie męskiej depresji jest łatwe. Wycofanie, odizolowanie, częste rozdrażnienie, cały czas pracuje albo za dużo pije. Takimi sposobami usiłuje poradzić sobie z sytuacją. Najważniejsze wiedzieć, że jeśli depresję męską leczyć, to zwykle ustępuje. Aby wiedzieć na pewno, czy mężczyzna ma taką depresję, to przeważnie odczuwa smutek, pustkę, jest wyjątkowo zmęczony, ma problemy z zaśnięciem albo śpi zdecydowanie za dużo. Do tego to, co kiedyś sprawiało mu przyjemność, już mu tej przyjemności nie sprawia. Oznaką może być chęć ratowania się ucieczką, objawiającą się spędzaniem sporej ilości czasu przy pracy albo poświęcając sporo czasu na sport. Mogą się pojawiać bóle głowy, ucisk w klatce piersiowej czy problemy z trawieniem. Zwiększona będzie częstotliwość zachowań mających na celu kontrolowanie, obrażanie czy ranienie drugiej osoby. Częste są drażliwość, błędnie ukierunkowana złość, tendencja do ryzykownych zachowań, lekkomyślna jazda czy problemy z alkoholem lub narkotykami. Mężczyźni mają tendencję do bagatelizowania oznak czy symptomów. Najczęściej nie są świadomi tego, że ich objawy mają na nich potężny wpływ. Często mogą wypierać powracające myśli depresyjne i zwyczajnie nie chcieć się przyznać przed samym sobą czy przed jakimś specjalistą, że mają depresję. Problem jednak tkwi w tym, że sięganie po niezdrowe zachowania, jak ignorowanie, tłumienie czy maskowanie depresji powoduje tylko pogorszenie całej sytuacji i może pogłębić negatywne emocje. Są nawet ci spośród nas, którzy nawet podejrzewają, że cierpią na depresję, ale stanowczo odmawiają leczenia, co przeważnie ma miejsce, bo osoba dotknięta depresją boi się, że sobie zaszkodzi, że straci zaufanie w pracy, że przyjaciele się od niego odwrócą albo że rodzina straci do niego szacunek. Jeszcze do tego dochodzi często punkt widzenia, że wyrażanie emocji powiązanych z depresją nie jest męskie i w efekcie wszystko się w sobie tłumi. Niestety statystyki są bezwzględne. Choć kobiety 3 razy częściej rozmyślają nad popełnieniem samobójstwa, to mężczyźni 3-krotnie częściej je popełniają. Wszystko dlatego, że nie rozmawiają o swoich myślach samobójczych, działają impulsywniej i często sięgają po broń. Jeśli się tylko ma takie myśli, trzeba z kimś się skontaktować. Być może pod numer 112, może być do szpitala, może być z lekarzem rodzinnym. Byle nie rozważać tego samemu. Najlepiej o tym porozmawiać z bliskim przyjacielem, z ukochaną osobą, porozmawiać z księdzem, a jak komu zależy na pełnej anonimowości, może zadzwonić na infolinię Centrum Kryzysowego dla usiłujących popełnić samobójstwo. I fakt faktem, mężczyźnie trudno prosi się o pomoc, tylko trzeba wiedzieć, że depresja sama nie ustąpi i zwyczajnie się pogorszy z czasem. Nieleczona może doprowadzić do nieszczęścia, a wtedy będzie można się pożegnać z karierą, pieniędzmi, rodziną, bliskimi, zdrowiem, związkiem i z wszystkim. A leczenie to nie tylko łykanie tabletek czy trudne wyzwania. Leczenie psychiatryczne i psychoterapeutyczne to wsparcie, techniki, zajęcia, no i zdrowie. Ustala się realistyczne cele i priorytety. Szuka się wsparcia w rodzinie czy u przyjaciół. Uczy się angażowania w działania społeczne, jak rozwiązywać problemy, jak się uspokajać, radzić ze stresem. Podejmować świadome decyzje o prowadzeniu zdrowego stylu życia, czyli zdrowego odżywiania czy regularnej aktywności fizycznej. Tak naprawdę metod na to, żeby zwalczyć depresję, jest bardzo dużo. Oczywiście online można znaleźć sporo metod leczenia. Trzeba się jednak mieć na baczności, bo samodzielne leczenie męskiej depresji może mieć katastrofalne konsekwencje. Jeśli chodzi o aspekt leczenia, przeważnie pojawiają się leki przeciwdepresyjne, niekoniecznie psychoterapia. Poważniejszym poziomem jest pojawienie się myśli samobójczych, głębokiego przygnębienia czy niemożność normalnego funkcjonowania. Wtedy konieczne jest leczenie w szpitalu. Każdorazowe nasilające się objawy w trakcie leczenia oznaczają, że powinno się zmienić plan leczenia. Wszelkie pojawiające się leki mają na celu przywrócenie odpowiedniego poziomu różnych neuroprzekaźników w mózgu, co pomaga łagodzić objawy. Jeśli się robi poważnie, to znaczy, że występują już urojenia, pojawiają się halucynacje. Wtedy nie ma wyjścia i lekarz przypisuje leki przeciwpsychotyczne, ale żeby leki prawidłowo działały, trzeba poinformować lekarza o braniu innych leków, bo te mogą zmienić ich działanie. A na rezultaty niejednokrotnie się czeka i kilka tygodni, zanim pojawi się dobra zmiana. Zabronione jest przerywanie przyjmowania leku czy samodzielne zwiększanie
wyliczanie sobie dawki. Oczywiście przy zażywaniu leków należy zachowywać ostrożność, ponieważ możemy w każdej chwili uznać, że lek nie działa lub że powoduje dużo skutków ubocznych i rzecz jasna poinformować o tym lekarza. Samodzielnie nie wolno przerywać brania leków, ale lekarz może zalecić zmianę leku lub zmianę dawki. Terapia w leczeniu depresji to częste rozmowy, gdzie padają pytania dotyczące uczuć, myśli i w razie problemu podawane są rozwiązania, jak sobie z nim poradzić. Zwalczane są negatywne myśli, zwiększana jest świadomość objawów, bardziej rozumiane są problemy skrywane z myślami czy uczuciami. Pomaga w tym świadomość, że nie jesteśmy sami, bo w czasie terapii grupowej mamy sposobność dzielenia się emocjami i doświadczeniami z osobami, które przeżywają to samo co my. Od momentu rozpoczęcia leczenia jest szansa, że możemy zacząć odczuwać poprawę już w kilka tygodni, pod warunkiem, że bierzemy lekarstwa i że będziemy je brali co najmniej kilka miesięcy. Po to głównie, aby porządnie poczuć się dobrze, ale też przede wszystkim, by zapobiec ewentualnym nawrotom. Chociaż jeśli będzie nawracać, to może być konieczne długotrwałe przyjmowanie leku. Szczególnie o zdrowie psychiczne muszą zadbać ci z nas cierpiący dodatkowo na cukrzycę czy choroby serca. Dołożenie do tego przewlekłą depresję może zakończyć się tragicznie. Najważniejsze jest wiedzieć, kiedy jest wskazane, że powinno się już rozmawiać z lekarzem. Rozmowa z lekarzem staje się niezbędna, kiedy u osoby z depresją występują już głosy, które nie pochodzą od osób znajdujących się wokoło. Taka rozmowa okaże się dobrym pomysłem, jeśli osoba często płacze bez powodu, albo widoczne jest, że depresja zakłóca spokój w pracy, domu czy szkole. Ważne jest, by wiedzieć, by nie pić alkoholu czy używać narkotyków. Te jedynie powodują pogłębienie się problemu. Substancje te nasilają depresję i mogą prowadzić do myśli samobójczych. Lek powinno się przyjmować zgodnie ze wskazówkami lekarza. Trzeba rozpoznawać wczesne oznaki nasilenia się depresji. Konieczne jest uczęszczanie na sesje terapeutyczne. By przeciwdziałać depresji, wystarczy wykonywać kilka prostych czynności i mieć na względzie kilka prostych wskazówek. Zawsze warto jest ćwiczyć fizycznie i najlepiej wykonywać ćwiczenia regularnie. Trzeba zadbać o aspekt snu. O dobrych nawykach dotyczących snu można poczytać online. Choć może to dziwić, ale trzeba wykonywać więcej czynności, które zwyczajnie sprawiają przyjemność. Jeśli mamy do kogoś zaufanie, to warto częściej porozmawiać o swoim samopoczuciu. No i czas najwyższy zadbać o to, byśmy przebywali z ludźmi, którzy są troskliwi i pozytywnie nastawieni. Jeśli ktoś szuka pomocy, to można zadzwonić pod dowolny wyświetlany numer i po prostu porozmawiać. Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 116 123, czynny 7 dni w tygodniu od 14 do 22. Dzieci i młodzież mogą zadzwonić pod 116 111, czynny non-stop całą dobę codziennie. Wsparcie można znaleźć codziennie poza dniami świątecznymi od 14 do 20. Numer 121 212, czyli bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny non-stop całą dobę codziennie, a dla osób starszych jest numer 22 635 09 54. Ten jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki od 17 do 20. Fundacja Zobacz Jestem zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Ich obszarem specjalizacji są zaburzenia odżywiania, autoagresja, depresja, zachowania samobójcze czy przemoc rówieśnicza. Wspiera rodziców, wspiera też dzieci. W pocie czoła edukują młode osoby, uczą ich, jak radzić sobie z trudnościami i pokazują, gdzie można znaleźć wsparcie. Starają się jak mogą, by pomóc każdemu potrzebującemu, a sami też potrzebowaliby Twojej pomocy. Można wejść na ich stronę zobaczjestem.pl i zostać wolontariuszem. Wystarczą dobre chęci i zapał do ciężkiej pracy. Można przekazać 1,5% podatku. Nazwa i KRS jest pod filmem. Można też przekazać darowiznę przez DotPay. Można przelewem. Linka daję pod filmem do ich strony z tym, jak zostać darczyńcą. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.